Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym wspólnym szydełkowaniu. Tym razem chcę Ci pokazać, jak zrobiłam taką poduszkę w kształcie dyni. Poducha oprócz tego, że jest bardzo mięciutka i milutka, to przede wszystkim fantastycznie prezentuje się na kanapie czy na łóżku i tworzy bardzo przytulny jesienny klimat we wnętrzu. Także jeśli lubisz sezonowe dekoracje w swoim domu, to ten filmik jest zdecydowanie dla Ciebie. Zapraszam. Do zrobienia mojej poduchy wybrałam włóczkę o grubości z Super Bulki. To jest włóczka szenilowa Yarnart Dolce Maxi. To jest potężny motek, który ma w 200 gramach ma 70 metrów i przerabiamy go szydełkiem 15 mm. Ja mam kolory jasny, taki kremowy Ecri 745 oraz do zrobienia ogonka mam kolor 754, to jest ciemny beż. Tak naprawdę do tego wzoru możecie użyć każdej innej włóczki o innej grubości, po prostu dynia będzie miała inną wielkość. Na przykład ja tutaj zrobiłam z włóczki bawełnianej Drops Paris i mam taką fajną dyńkę jako ozdobę na stół. Natomiast jeżeli chcecie, żeby to była poduszka, no to trzeba użyć grubej włóczki Super Bulki. Aha, jeszcze nie powiedziałam, że głównego koloru użyłam 2 motki, natomiast dodatkowy kolor na ogonek to tylko troszeczkę, tam 1 motek wystarczy i niewiele się z niego zużyje. Oprócz podstawowej włóczki użyłam też do nadania kształtu tej dyni cieńszej włóczki zwykłej. Tutaj mam bawełnianą Drops Paris w kolorze jak najbardziej zbliżonym do głównego koloru dyni. Tutaj około 3 metrów będzie potrzebne. Wypełniłam na moją poduchę kulką silikonową niecałe 300 gram. Potrzebna jest też taka igła dziewiarska z dużym oczkiem, tak żeby udało się nawlec tą grubą włóczkę szenilową. Dla tej cieńszej włóczki użyłam już takiej metalowej, cieńszej igły. To też nam się przyda przy formowaniu. Znacznik też ja sobie używam zawsze do znaczenia rzędów przy pracy w okrążeniach. No i nożyczki wiadomo. Także zabieramy się do pracy. W pierwszej części projektu będę robić płaski okrąg składający się z 6 rzędów i pracować będę po spirali, dlatego jeszcze tutaj biorę sobie znacznik, który mi ułatwi rozpoznawanie początku rzędu. I tak, mam już tutaj sobie oczko początkowe na szydełku i zamiast magicznego kółeczka, które najczęściej robimy przy okręgu, tutaj zrobię 3 oczka łańcuszka, ponieważ ta włóczka się bardzo trudno zaciska, w zasadzie się nie zaciska na magicznym kółku. I połączę sobie te 3 oczka łańcuszka oczkiem ścisłym. I teraz w tą przestrzeń, która powstała nam w to kółko, będę pracować półsłupkami. W pierwszym rzędzie zrobię 8 półsłupków. Od razu zaznaczam sobie pierwszy zrobiony ściek. To jest początek mojego rzędu. Nitkę, końcówkę włóczki od razu wrabiam pod półsłupki, żeby nie trzeba było jej później chować. I robimy naokoło 8 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeszcze jeden, 8. Ok, jest 8 półsłupków, pierwszy rząd zrobiony. Dalej będziemy po spirali, czyli nie łączę rzędów. Od razu wbijam sobie
kolejny ściek, na kolejny rząd, pierwsze oczko poprzedniego rzędu. I teraz w każdym kolejnym rzędzie naszego okręgu będę zwiększać, dodawać kolejne 8 oczek równomiernie, czyli w pierwszym rzędzie zwiększania każde oczko poprzedniego rzędu robię 2 półsłupki. Oj, pierwszy zacisnęłam mocno. Jakoś sobie z tym poradzę. Pierwszy od razu zaznaczam początek rzędu. Dwa półsłupki w każdym oczku poprzedniego rzędu. I wtedy nasze kółko będzie miało 16 oczek. Przeliczę, czy się nie pomyliłam nigdzie. Raz, 15, 16 oczek. W kolejnym rzędzie dodaję również 8 oczek, czyli 2 półsłupki wbijam w co drugie oczko. W pierwszym zrobimy sobie jedno. Zaznaczam. I teraz w kolejnym ściegu oczku 2 półsłupki. W następnym znowu 1 półsłupek. I tak na zmianę 2 półsłupki w jedno oczko. W następnym 1 półsłupek w jedno oczko. Tak, żeby równo dodać na całym okręgu 8 oczek. Ostatnie 2 półsłupki w jednym oczku. Teraz okrąg powinien mieć już 24 oczka. Policzymy. 24, wszystko się zgadza. Kolejny rządek dodajemy znowu 8 oczek. Teraz jedno podwójne, 2 pojedyncze. Podwójne, 2 pojedyncze. I tak cały rządek. Ja teraz sobie znowu zacznę od pojedynczego oczka. Jeden słupek. Półsłupek, przepraszam. Zaznaczam od razu. Zaznaczam początek rzędu. Nie, teraz tutaj zrobię w tym 2. Czyli tutaj na końcu jeszcze będę miała 1. Zaczęłam od jednego, ale chcę zrobić tutaj 2, żeby nie robić bezpośrednio nad poprzednim zwiększeniem. Czyli tu będę miała ostatni ściek, to będzie pojedynczy, pierwszy pojedynczy i tutaj będą 2. 1, 2. I teraz 2 oczka bez zwiększania. Po jednym półsłupku. I znowu 2 półsłupki. I tą sekwencję robię już do końca tego rzędu. 2, czyli teraz 2 pojedyncze. 1 i w kolejny ściek 1 i znowu 2. 1, 1, 2. I spotkamy się znowu na końcu rzędu, jak każdy będzie miał 32 półsłupki w okręgu. Dotarłam do końca czwartego rzędu. Mam 32
oczka dookoła. I teraz robimy kolejny rząd, dodając 8 oczek, czyli tutaj będzie zwiększenie w co czwartym ściegu. Zaczynam sobie od razu od podwójnego. 2. Pierwszy z nich zaznaczam, tak? Dobra, i teraz 3 oczka z pojedynczymi słupkami. Potem zwiększenie i 3 pojedyncze. Zwiększenie i 3 pojedyncze. I tak na zmianę do końca okrążenia, kiedy to powinno nam się znaleźć na naszym kółku 40 oczek dookoła. Raz, dwa, trzy, czyli podwójnie. Raz, dwa w jednym. 3 pojedynczo. 2, 3 i znowu jeden, gdzie mamy 2 ściegi. Trzy. I zwiększenie. No i to kontynuujemy do końca naszego okrążenia. I przede mną teraz ostatni rząd, w którym będę zwiększać. Teraz mam 40 półsłupków na obwodzie i będę sobie dodawać znowu teraz już w co 5 oczku po jednym półsłupku, tak żeby osiągnąć 48 półsłupków. I sobie teraz zacznę od pojedynczego. Zaznaczę i robię 4 pojedyncze ściegi i w kolejnym oczku, w 5, zwiększenie. 4 pojedyncze, zwiększenie i tak na zmianę przez całe okrążenie. Tak, raz, dwa, 3, 4 i w kolejnym robię 2 półsłupki w jednym oczku. I tak sobie pracuję znowu do samego końca okręgu i potem już przestaniemy zwiększać, ale o tym za momencik. Ostatni rząd mojego kółeczka jest już gotowy i teraz już będę pracowała dalej po spirali, ale bez dodawania oczek, czyli w każdym tutaj oczku po jednym półsłupku i też sobie zaznaczam cały czas początek rzędu. W każdym półsłupku robię jeden półsłupek i myślę, że zrobię 10 rzędów, ale najpierw zatrzymam się na 8 i sobie zobaczę, czy pasuje mi taka wysokość poduszki, czy może jeszcze troszeczkę wyżej. Dlatego, że będziemy ją też troszkę obwiązywać jeszcze, ona się lekko spłaszczy, także będę na bieżąco sprawdzała po prostu, czy ta wysokość mi pasuje. Robimy sobie spiralnie po jednym półsłupku w każdym naszym oczku, których jest 48. Także widzimy się po zrobieniu tej części. Mam zrobione już 8 rzędów w górę mojej poduszce, tych, których nie dodawałam już żadnych oczek i myślę, że ta poduszka już jest wystarczająco wysoka. Ja też nie chcę, żeby ona była za wysoka, po to, żeby mogła służyć jako poduszka, tak? Czyli ona będzie lekko spłaszczona. Także teraz już będziemy sobie zamykać górę, czyli będę robić po okręgu ze zmniejszeniami, tak? W odwrotnej sekwencji
niż robiłam zwiększenia, czyli w pierwszym okrążeniu co piąte oczko zrobię zmniejszenie, czyli przerobię 2 półsłupki razem, tak, z 2 kolejnych oczek. Zacznę sobie od razu od zmniejszenia, czyli wbijam się w jedno oczko, przeciągam włóczkę, ale nie wykańczam tego półsłupka, wbijam się w kolejne, przeciągam włóczkę i teraz dopiero przez wszystkie 3 pętelki na szydełku przeciągam ostatni raz i mam 2 półsłupki przerobione razem. Zaznaczam sobie początek rzędu. I teraz mamy do zrobienia 4 półsłupki, każde w kolejnym oczku, pojedynczo. 1, 2, 4. Czyli w tym okrążeniu robimy taką sekwencję: 4 półsłupki i zmniejszenie. 4 półsłupki, zmniejszenie na zmianę. Dotarłam do końca naszego pierwszego rzędu, w którym odejmowałam oczka na obwodzie. Mam ich teraz 40 i w kolejnym rzędzie odejmuję następne 8 oczek równomiernie, także teraz będę wykonywać 3 półsłupki w 3 kolejnych oczkach i zmniejszenie. 3 półsłupki, zmniejszenie, czyli co 4 oczka robię zmniejszenie. Zacznę sobie od tych 3 pojedynczych. 1 mam, 2, 3. Teraz 2 półsłupki wykonuję razem. I znowu 3 pojedynczo. 1, 2, 3. I znów 2 kolejne oczka łączę w jedno, przerabiając je razem. Tą sekwencję znowu robimy do samego końca okrążenia. Kolejny rządek robimy z 32 oczek, zrobimy 24, zmniejszając co trzeci ściek, czyli robimy 2 oczka po jednym półsłupku i następnie 2 kolejne łączymy. 2 półsłupki w kolejnych 2 ściegach i zmniejszenie. I na zmianę dookoła. Tutaj mam zmniejszenie, czyli zacznę od 2 pojedynczych. I zapiąć, żeby nie spadło. 1, 2 i łączę 2 ściegi razem. Jeden półsłupek, w następnym ściegu 1 półsłupek i zmniejszenie. I do zobaczenia znowu na końcu okrążenia. W kolejnym rzędzie 8 półsłupków odejmuję na zmianę co drugim oczku, czyli 1 półsłupek pojedynczo. I następny ściek to już łączymy. Nie przerabiam pierwszego do końca.
Od razu wbijam się w drugie oczko i dopiero łączę je wszystkie. Teraz na zmianę. Jeden półsłupek i zmniejszenie. Jeden pojedynczo i zmniejszenie. I na końcu tego okrążenia będziemy mieć 16 oczek. I czeka nas jeszcze tylko jeden rządek. Przed ostatnim okrążeniem już sobie w większości wypełnię tą poduchę, żeby skorzystać z tego większego nieco jeszcze otworu. Także złapię moją kulkę silikonową. Będę tutaj teraz wypełniać. I co? I teraz mamy do zrobienia ostatnie okrążenie, gdzie już w każdy kolejny ściek to jest przerabiane są 2 półsłupki razem, czyli robimy zmniejszenie za każdym ścieku. Sobie oznaczaj. Łączę wszystko po kolei. Każde 2 ściegi kolejne łączę w jedno oczko. Nie wiem, czy to słychać, czy wy też słyszycie, jak ta włóczka skrzypi na szydełku. I ostatnie 2. Dobra, zakończone. Tu sobie później jeszcze to doszyjemy. A ja jeszcze troszeczkę dołożę wypełnienia. Poduszkę mam już odpowiednio wypchaną. Utnę sobie takich trochę dłuższą końcówkę, bo będę tutaj jeszcze chciała sobie ściągnąć ten otwór. Z tych 2 motków, które miałam do zrobienia tej poduszki, tyle mi zostało. Także być może jeszcze jeden rządek, jakby ktoś chciał mieć troszeczkę wyższą tą poduszkę, może by wystarczyło. Ok. Przeciągam sobie to przez oczko. I teraz biorę moją największą igłę dziewiarską, jaką mam, i spróbuję sobie to przefastrygować tak, żeby ściągnąć. O, tu nam się ładnie zaciśnie. Proszę, i nie będzie dziury. No, zobaczymy, czy mi się to uda. Chcę przeciągnąć igłę na drugą stronę. O, dobra. Żeby reszta nitki została w środku. Kto robi maskotki, na pewno wie, jak zrobić tutaj te zmniejszania, żeby te dziury były jak najmniejsze. Może dacie znać w komentarzu. Ja nie ukrywam, nie jestem specjalistką od maskotek. Tak sobie wymyśliłam, że tą poduszkę chcę bardzo zrobić, więc ją robię. Natomiast to i tak będzie dół mojej poduszki, więc się tym nie przejmuję, ale chętnie bym się od Was dowiedziała, jak to zrobić ładniej, bardziej estetycznie. Także dzięki za wszelkie porady. Tutaj już tą nitkę ucięłam, co mi się nie nagrało, bo nie włączyłam jak trzeba. Także tą nitkę, którą stąd przyciągnęłam, tutaj ucięłam sobie i teraz biorę kawałek cieńszej włóczki. Tutaj mam Drops Paris, tak jak mówiłam wcześniej. I będę tą nitką formowała dynię, tak, żeby się zrobiły te cięcia dyniowe.
Do tego użyję już cieńszej igły dziewiarskiej, metalowej, którą bardziej lubię ją. Tej włóczki wystarczy około 3 metrów, maksymalnie może 4, także spokojnie wykorzystajcie sobie jakieś resztki, jeżeli się znajdzie w odpowiednim kolorze. Te włoski też zresztą sporo ją ukryją. Dobra, wracam do spodu i teraz sobie zahaczę tą niteczkę tutaj jakoś, potem to ukryję. Dobra. Mam. Dobrze, i teraz ja sobie odmierzę. Ja będę chciała zrobić 3 takie na krzyż, czyli odmierzę sobie 3 obwody mojej poduchy i utnę tą nitkę. Będę ją już sobie na iglę prowadzić, krótszą. Dobra. Mam nadzieję, że wystarczy. Dobrze. No a teraz tą drugą końcówkę nawlekę, tą dłuższą. I robię tak. Przeciągam sobie wzdłuż brzegu do środka i znowu przebijam się przez środek dyni do tyłu. Mam nadzieję, że to trzeba ścisnąć tą poduchę, żeby złapać tą igłę z drugiej strony. O, jestem znowu z tyłu i zaciągam. Tyle, ile chcę, żeby ta dynia miała głębienia. Potem to jeszcze będzie można na pewno sobie dociągnąć. I na drugą stronę. I do środka znowu wprowadzam. Trzymam, żeby mi się nie rozsunęło. I na drugą stronę przeciągam. I tak robię, żeby uzyskać 6 bułeczek. Teraz tutaj. O, i tutaj. I do środka. Teraz sobie to zaciskam. Jest ok? Tutaj troszeczkę za mało zaciśnięte. Jakoś bym to może jeszcze skorygowała. Podociągałam sobie te sznureczki na spokojnie, także jestem zadowolona z kształtu tej dyni. I teraz na końcu wiążę obydwie końcówki. Porządnie zaciskam. I chowam te końce do środka poduchy. Dobra. Gdzieś tutaj przeprowadzę. Można na bok, można na koniec. I utnę. O, nie widać nic. To samo robię z drugą nitką. I teraz będziemy robić tutaj jeszcze ogonek. Ogonek będzie robiony w rzędach. Także zacznę sobie od oczek łańcuszka. Tutaj zostawię dłuższą końcówkę troszkę, żeby ją potem przymocować do dyni. Czyli tak, najpierw zrobimy sobie 6 oczek łańcuszka. I 6. oczko.
I teraz będziemy w rzędach robić tak, że ta górna krawędź naszego ogonka będzie miała zawsze na brzegu oczko ścisłe, natomiast tutaj będą 4 półsłupki, zawsze w tylnią nitkę. Także tutaj pierwsze oczko zwrotne omijam. Zaczynam od jednego oczka ścisłego i dalej pracuję półsłupkami. Raz. Dwa. Trzy. I czwarty. Jedno oczko w górę. I teraz będę tutaj znowu zrobię 4 półsłupki, wszystkie w tylnią pętelkę. Zaczynam od najpierwszego oczka od razu. Nie pomijam go tutaj. I ostatni ścieg w rzędzie to jest oczko ścisłe. Jedno oczko, wychodzę w górę i robię to samo tutaj teraz, ponieważ jesteśmy na krawędzi górnej. Zaczynam od oczka ścisłego. Coś za mocno zacisnęłam, ale jest oczko ścisłe. I 4 półsłupki. Zrobimy jeszcze jeden rządek w górę, czyli wychodzę sobie oczkiem do góry i w tylną pętelkę najpierw 4 półsłupki. Ostatnie oczko to jest oczko ścisłe znowu. I teraz zrobimy tak, że jeszcze sobie tutaj górną krawędź zbiorę 2 oczkami ścisłymi. Te ranty, które tu widzimy, zahaczę i zrobię na nich oczka po oczku ścisłym. Jedno, drugie. Czyli zrobiłam tak. Łańcuszek, 1, drugi, trzeci, czwarty rząd, 2 oczka ścisłe na górze i teraz będę oczkami ścisłymi zszywać. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Dobra, to mam. I tu sobie po kolei każde oczko szyjemy. Ok. Dobra, i mam taki sobie nie do końca regularny, jak to jest przy dyni, ogonek. Tutaj troszeczkę go wypcham. Nie za dużo, tak żeby on nie był zbyt sztywny.
Utnę sobie troszkę większy kawałek tej końcówki, bo będę przyszywać do dyni. Ale to wystarczy kilka dosłownie ściegów chwycić w kilku miejscach. Przeciągnę przez to oczko, no, żeby zabezpieczyć. Dobra, i biorę dynię. Jest dynia, jest ogonek i znowu tą grubą igłą będę tutaj łapać od kilka nitek, po prostu przeciągnę, przyszyję ten ogoneczek. Nie wiem, czy tutaj dobrze będzie widać, natomiast no, tutaj już jest zwykłe ręczne szycie. O. Tak na okrętkę. No myślę, że ostatnio będzie się ładnie trzymać. No dobra, to sobie teraz zwiążę te dwie końcówki, tak jeszcze na ostatnie zabezpieczenie, jeden supełek i obydwie wciągnę do środka, ale ta długa jeszcze przyda mi się do zrobienia tutaj takiego małej końcóweczki. Czyli tak sobie ją włożę tu. I utnę, albo nie utnę, zostawię sobie i może z dwóch coś wymyślę. Tutaj każdy sobie może coś wymyśleć po swojemu. O, ja i po prostu zrobię z nich supełek i ciągnę z powrotem. I to będzie tak sobie takie zakończenie. Dynia też ma przecież taką końcóweczkę na drugiej stronie od ogonka. Można tu oczywiście coś spróbować wyszydełkować, ale myślę, że to już nie jest jakieś specjalnie konieczne. A jak to tutaj wygląda? O, no i ekstra. Mnie to pasuje. Dobrze, ucinam ostatni kawałek włóczki. Wciskam. Ha! I dynia gotowa. Bardzo Wam dziękuję za wspólne szydełkowanie. Mam nadzieję, że zrobicie tą dynię i się będziecie nią cieszyć tak jak ja, bo ja już jestem w niej zakochana. Także dzięki za oglądanie i do następnego tutorialu.